emocje po pierwszym odcinku już opadły. Dzisiaj super dzień, mam dla Was niespodzianki, super fajne rzeczy. Dziękujemy Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, fajnie, że nas oglądacie. Dzięki za wszystkie komentarze, te nieprzychylne, jak i te pozytywne. Wszystko czytamy, na większość wiadomości staramy się odpowiadać. Gratulujemy też osobie, która wygrała w ostatnim konkursie. Brawo! Zaczynamy! Zaczynamy! Atlas Like, czyli duet z Wrocławia. Zespół został założony przez dwójkę przyjaciół, a obecnie na live występuje ich aż 4. Określają swoją muzykę jako synth-pop. Akurat miałyśmy okazję być niedawno na koncercie zespołu. Koncert przekonał nas do wspomnienia o tym zespole w naszym programie. Na koncercie dostałyśmy mega dużo energii. Chłopaki zachowują się naprawdę bardzo dojrzale i bardzo profesjonalnie na scenie, mimo że istnieją dopiero 2 lata. Niedawno wydali epkę, którą możecie kupić w Empiku w wersji elektronicznej. A obecnie przygotowują się do wydania długogrającej płyty, której singlem jest utwór pod tytułem Ocean's Floor. W tym roku pojawili się w line-upie Spring Break wśród naprawdę doświadczonych i dobrze zapowiadających się polskich muzyków. A jeszcze powiem taką ciekawostkę, gdyż wokalista zespołu Atlas Like chodził ze mną do liceum. A dzisiaj posłuchacie utworu Dear Shelter. Lowry. Jest to 17-latek z Atlanty. 17-latek. Sam pisze teksty, sam komponuje, sam też część piosenek swoich wyprodukował. Wykonuje muzykę typu indie. Jest tam dużo wpływów, powiedzmy hip-hopu nawet, czy R&B. Inspiruje się takimi wykonawcami jak Michael Jackson, Phil Collins. Lowry przygotowuje się do nagrania swojej płyty Indigo Child. Z tego, co czytałyśmy w jego wywiadach, jest bardzo zdeterminowany, mówi co myśli, czuje, że ma do spełnienia jakąś misję. On jest taki bardzo świadomy jakby generacji, w której żyje. On opowiadał o tym, że szkoła jest tylko po to, żeby zdobyć wykształcenie, później znaleźć pracę, spłodzić dzieci i ostatecznie umrzeć, i on mówi, że on się z tym nie zgadza totalnie. To, co się znajduje w jego tekstach, ta jego dojrzałość. Ja w ogóle bym nie przypuszczała, że on ma 17 lat. Ja właśnie tak po tekstach i po tych wywiadach czuję, że on chce być takim przewodnikiem tej nowej generacji. Przyznaję, że ta młodzież dzisiejsza jest młodzieżą internetu, ale on wcale nie uważa, że to jest coś złego, tylko uważa to za plus. Lowry zbiera ekipę, jedzie z platformą na koncerty dużych gwiazd i rozkłada się gdzieś z boku, robi swój performance i w ten sposób jakby podkrada fanów. Zdeterminowany. Piosenka Gas Whisper, jak dla mnie, jedna z najlepszych, jakie ostatnio miałam okazję usłyszeć. Bardzo się cieszymy, że możemy Wam zaprezentować. I same poniekąd utożsamiamy się z Indigo Child. We are indigos. And she needs you. This is for Matilda. Czyli Alt J. W tym odcinku postanowiłyśmy wyróżnić niezbyt nową płytę, bo ma już 2 lata, ale stwierdziłyśmy, że mamy taki do niej sentyment i połykamy ją w całości, że musimy o niej wspomnieć. Płyta pod tytułem An Awesome Wave. Każda z piosenek na tej płycie jest naprawdę wyjątkowa. W tamtym roku grali na Openerze, mają bardzo dużo fanów w Polsce. Płyta powstała dokładnie w maju 2012 roku. Zdobyła nagrodę na Barclaycard Mercury Prize. Ta płyta zarówno instrumentalnie, jak i wokalnie jest na bardzo wysokim poziomie. Wokalizy i wszystkie chórki i tak jak w tej płycie jest poprowadzony głos, no dla mnie to jest jeden wielki majstersztyk. Mam wrażenie, że nad tą płytą oni siedzieli mnóstwo czasu i tak jak płyta powstała w 2012 roku i do tego momentu nie mamy jeszcze nic nowego od nich, to podejrzewam, że ich następna płyta będzie równie mocno dopracowana i równie zaskakująca muzycznie. Czytałam newsy, że przygotowują się na jesień na nową płytę, więc poprzeczkę mają postawioną wysoko. Utwór, który wyróżniłyśmy z tej płyty, to Breeze Blocks, który właśnie teraz zobaczycie.
teledysk zespołu The Dumplings do piosenki Technicolor Young. O ile piosenka podoba nam się bardzo i utwory zespołu The Dumplings również. I bardzo czekałyśmy też na ten klip, ale niestety teledysk nas zawiódł. Mam wrażenie, że ostatnio jest jakiś boom na robienie dziwnych teledysków. Rozpoczęła ten nurt, powiedzmy, Mr. D, czyli Dorota Masłowska. Masłowska robi jakiś pastisz swego rodzaju i gdzieś to się tam klei. Myślę, że The Dumplings poszło w tą stronę. Niekoniecznie nam to odpowiada, dla nas to nie jest atrakcyjne wizualnie. Chcieli zrobić coś, co będzie dziwne na siłę i co ludzie będą ludzie oglądać. się zachwycą. Tak, nas to nie zachwyca, być może się doszukuje, ale porównajcie sobie, minuta 48, co się dzieje? Samochód, tańcząca dziewczyna. Dlaczego kojarzy mi się to z The Antwoord i ich teledyskiem do utworu Babies on Fire? Wypowiadamy słowa na temat tego niewypału, naprawdę. Z wielkim bólem, ponieważ kochamy Portugal The Man. Było to swego czasu naprawdę nasze jedno z najlepszych odkryć. To był zespół, który przypadł nam do gustu. Za którym pojechałybyśmy na koncert wszędzie. Tak, ja wyszukiwałam biletów w Berlinie, w Pradze, byłam gotowa zapłacić dużo pieniędzy, żeby ich zobaczyć na żywo, aż w końcu odpaliłam live i myślę sobie, dlaczego? To jest bardzo dziwna sprawa, bo odpalamy jeden live, no i jest poprawnie. Po czym odpalamy drugi i nagle się okazuje, że są jakieś fałsze. I zarówno fałsze nie tylko wokalisty, jak i fałsze instrumentalne. Ktoś nie zdąży czegoś zaśpiewać. Są zespoły, które w studio brzmią bardzo dobrze, ponieważ jest jakaś tam korekta wprowadzana w dźwięku. No a niestety live już sobie nie radzą. A nas to nie zniechęca, ja dalej słucham Portugal The Man. Tak. Lubię ich wszystkie piosenki, w ogóle jestem w nich zakochana. Jeśli przyjadą do Polski, to chętnie na pewno pójdę na koncert. Oczywiście, że pójdziemy, żeby przekonać się na żywo, jak brzmią. Może wtedy zmienimy zdanie. Tak jak w ostatnim odcinku coverem What is Love wydaje nam się, że skradliśmy wasze serca. Teraz również je skradniemy. Mamy dla was coś specjalnego. Jest to bardzo emocjonalny Emotional Titanic Flute cover. Chciałyśmy się z wami nim podzielić, ponieważ wywołuje u nas radość. Salwy śmiechu. Tak, gra na flecie, aż sama się nauczyłam grać na flecie. Właśnie Marta się zainspirowała wykonaniem pana w vlogach. Ten cover ma aż 3,5 miliona wyświetleń. To nie są żarty. Nie wiem, ile ja nabiłam wyświetleń, może z jakiś pół miliona. To razem nabiłyśmy milion. Ten występ był właśnie dedykowany dla pana, no i dla was. Mamy dla was super, mega fajne wydarzenie, które odbywa się właśnie we Wrocławiu. Mowa o Next Pop Festival, czyli festiwalu wytwórni muzycznej Next Pop, na którym będziecie mogli zobaczyć takie gwiazdy jak Fismol, Bobka, Karia Miriam, Oli czy Laura. Zapraszamy was już 26 czerwca do klubu Ether. My tam będziemy, wy tam bądźcie, spotkajmy się wszyscy na Next Pop Festival, bo naprawdę warto. Mamy dla was konkurs. Do wygrania 2 pojedyncze bilety na wcześniej wspomniany Next Pop Festival. Waszym zadaniem będzie udostępnienie naszego drugiego odcinka z hashtagiem MusicAddictedVlog Hashtag. i napisanie w komentarzu, dlaczego
i na kogo czekacie najbardziej tego wieczoru. My się z Wami już w tym odcinku żegnamy. Do zobaczenia za tydzień. Komentujcie na YouTubie, komentujcie na fanpage'u, śledźcie nas na wszystkich możliwych platformach. Subskrybujcie! Przede wszystkim subskrybujcie. Dzięki za wszystkie dotychczasowe komentarze. Piszcie, jak Wam się coś nie podoba, jak Wam się coś podoba. Również do nas piszcie, wtedy będzie nam miło. Do zobaczenia za tydzień! Pa!